Wkurzyłem się rano. Ktoś mi wypił pół Pepsi. Czy coli. Nic nie zgłaszałem, ale widać, że sam właściciel zobaczył, że jest trochę burdel. No i już ich nie ma, jest cichosza. Dobrze. Trudno, moją kolę przeboleję. Dzisiaj w nocy była zamieć śnieżna. Już przestało wiać i padać. Ale było dość zimowo. Jest już poniżej zera znowu. To było 0 przez chwilę. Dzisiaj miał być nawet minus 12. Dlatego, że w nocy ma być w miarę bezchmurnie, więc liczę na zorze. I na petardy, bo dzisiaj Sylwester. Dodatkowo rodzina mieszkająca w tym hostelu, jedna została przemeldowana do innego pokoju, przez co nie będzie zadymy, a druga rodzina właśnie to zgłosiła, by ich przenieść i zaprosiła mnie też na kolację dzisiaj o 18 rodzinną. Będą mieli renifera, ryby, więc będzie bardziej grenlandzko niż do tej pory. A ja idę coś kupić, żeby nie iść z pustymi rękami. Nie wiem co. Myślę, że najlepsze by było, gdyby to był coś z Europy. No ale nie pomyślałem. Więc zobaczymy, co tam da się wymyślić. Miejscami są wielometrowe hałdy śniegu. Bo jakoś trzeba to odśnieżyć. No spadło wczoraj gdzieś o 8 cm 10. Przez to, że jest Sylwester, to właściwie już wszystko zamknięte. Jutro to też wszystko zamknięte. Idę coś znaleźć jeszcze, coś znajdę może otwartego. Jakiś sklepik. No nie jest to wszystko odśnieżone. Bo trochę byle jak. Soli się nie sypie, bo nie ma sensu. Przez co jest granice bardzo ślisko. Przez to zero, co było przez chwilę. Wszędzie jest lód, a na nim śnieg. Tak samo jak i w Polsce, tutaj też petardy, ale o wiele większą skalę. I kilka ciekawostek finansowych o Grenlandii. Na Grenlandii nie ma podatku VAT, jeden z niewielu krajów autonomii, że takiego podatku nie ma. Jest jeden podatek od dochodów, wynosi 44% albo 42% w zależności od prowincji. I to jest właściwie wszystko. Dlatego od firm bodajże 30%, czyli ten CIT. I są kilka ceł. Tak jak w Danii ogromne za samochody, około połowa wartości samochodu są podatki. No i alkohol, bardzo wysokie podatki, cła. Napoje gazowane też, stąd są dość drogie. Petardy, połowa wartości. Ale elektronika jest bez cła, przez co tutaj elektronika jest tańsza niż w Polsce. Co jest bardzo dziwne. Także podobno jest tak, że po 5 latach na Grenlandii możesz budować dom gdzie chcesz, za ziemię nie płacisz. Czy to prawda, nie wiem, tak powiedział przewodnik jeden, który byliśmy na fiordach. Ale budowa gdzieśkolwiek jest droga. No. Niektórzy się kłaniają, witają się. Więc może w pierwszym kontakcie wydaje się dość mało przyjaźnie, ale jak każdemu się patrzy w oczy, to każdy się kłania, wita, macha ręką, zwłaszcza jak ktoś widzi kamerę. Więc źle nie jest. A ten hotel, co pokazywałem, to okazuje się, że na święto jest zamknięty. Nie można w nim spać teraz. Ciekawe. Alkoholu się dzisiaj nie kupi, co najwyżej chipsy. Sylwestra, tak się ogranicza alkohol. Kupiłem owoce, bo nie wiedziałem, co miałem kupić. Dopiero 15, a już teraz idą takie petardy. Boję się, myślę, że to będzie później. Straż pożarna w gotowości czeka.
na to, co się wydarzy. Są niemożliwi po prostu z tymi petardami. Jeszcze 16 nie ma, nie wiem co to za okazja, ale takie z reguły puszczam na rynku w mniejszych miastach, a to tak bez okazji. To już 10 minuta tego pokazu, a jest 15:30. Chyba koniec. Jednak nie. Dziwnie. Nice. Na imattusha, karutusha po. Ani yasa? Za minutę duński Nowy Rok. Kamera przygotowana, a już mnóstwo petardów wychodzi na zewnątrz. Słychać, co się dzieje. Idę zrobić to, czego poznany Grenlandczyk nie polecał, czyli iść na miasto w Sylwestra, ponieważ jest to związane z ryzykiem. Mianowicie Grenlandczycy po pijaku lubią się bić. Ale podobno tylko w piątki i soboty, ale w Sylwestra też jest święto, więc czemu nie? No i plus można oberwać petardą. Ale zamierzam na Sylwestra dość polecieć dronem. Tego chcę zobaczyć teraz, jak to wygląda. I wrócić po północy do hostelu, ponieważ czeka nas jeszcze jedna kolacja. Jest taka tradycja grenlandzka, że się je kolację po północy. I dzisiaj jest krab. Co prawda nie grenlandzki, ale prosto z Alaski. Więc zamierzam tam jeszcze wrócić i po północy zjeść wspólnie kolację z tą rodziną. Mieście puste jak nigdy. Bary jeszcze zamknięte. Otwieram dopiero po północy, tylko wtedy mogą tworzyć. To jest wszystko związane z walką z alkoholizmem. W sklepach nic nie można było dzisiaj kupić z alkoholu. Restauracje zamknięte. Bary też. Dopiero od północy, czyli sporo już nie dotrwa i o to chodzi. Tutaj znane miejsce lokalcom Muten. Jeśli impreza, bar, to tutaj. Drugi to jest Daddy's. Ja jeszcze podejdę pod choinkę, ale wydaje mi się, że też nikogo nie ma, bo wszyscy wyjdą zaraz przed północą ponownie. Nawet petard nie ma, bo wszyscy trzymają na ten kulminacyjny moment, który będzie za godzinę. Czyli Sylwester na Grenlandii. Nie ma nikogo. Widocznie wpysk dostaje się później. No trudno, innym razem. Najwyższe drzewo na Grenlandii. Jedno chyba z kilku w całym nóg, bo są tylko choinki.
i ani żywej duszy. Ale w każdym domu się świeci. Mało kto śpi. Miało być idealnie, czyli Sylwester, zorza i bezchmurne niebo, ale niestety ozorzało wsłabła i nawet nie będzie sięgała pewnie do nóg. Tu są te kraby. How should I use? Ostatecznie w ten wieczór nie poszedłem do baru, bo spędziłem go na rozmowach na różne tematy z tą grenlandzką rodziną. Głowa rodziny, ojciec, niegdyś był rybakiem, ale obecnie jest rzemieślnikiem, a właściwie artystą. Tworzy przeróżne przedmioty ze zwierząt w formie mini dzieł sztuki i z tego utrzymuje całą rodzinę. Wszyscy pochodzą z Ilusiat, a przyjechali do Nuuk dlatego, że tutaj jest słońce, a na północy wróci dopiero za miesiąc. Są to po prostu ich wakacje. Porozmawialiśmy też trochę na temat narodowego sportu Grenlandii, czyli kajaków grenlandzkich. Jak się okazało, 2 dzieci jest mistrzami Grenlandii juniorów w tym sporcie.
a sport niezwykle wymagający. Bo nie chodzi tu tylko o samo pływanie, ale głównie o styl i tradycję. Na kajaku grenlandzkim przyjmuje się aż 159 pozycji. Każdą się ocenia. Obecnie te dzieci znają 120 rodzajów, bo mało kto potrafi wszystkie. A sprawdzanie umiejętności odbywa się na linie. Dorośli później pokazują swoje zdolności w wodzie. Jak na przykład na tym filmie. Robi wrażenie. Ale bar odwiedziłem dzień później, wieczorem. 1 stycznia poranek, śnieżny, zimowy. I spokojny. Serwietty, mimo. I'm not Danish, so Swedish? Greenland. That's my first time in love. I was never before. This one. Sorry? Thank you. This is the best deal, 100, yes? I don't know. I don't know. This is my best. Since last year. Okay. Not last Happy New Year. One for you and two for me. Easy. You can have a beer if you want.
Okay. No nic, przyciągam patologię. Dałem się napić pijakowi 1,5 piwa. Trudno. Przynajmniej nie moja strata, bo się nie napiłem. Alkohol to zło. Ale przynajmniej coś tu się dowiedziałem. Dowiedziałem się, jak zagrać grenlandzki bilard. Skoczę jeszcze na chwilę drugiego baru, ale chyba nie ma na co liczyć. W każdym razie zaliczone. Trudno, kosztowało to 60 zł. Ale wrażenia niezapomniane.